Pong. Dwie paletki odbijające piłkę stała się jedną z gier, która za sprawą swojej prostej budowy, łatwych do opanowania zasad oraz bardzo wymagającej rozrywki przyciągnęła do siebie niezliczone tłumy. Niektórzy twierdzą, że jest to pierwsza komputerowa gra w historii, co jest nieprawdą, ale jakby ktoś stwierdził, że Pong jest to pierwsza gra w historii, która przyczyniła się do stworzenia nowego przemysłu na świecie, wtedy byłaby to prawda. By dowiedzieć się, jak to się zaczęło, przenieśmy się do roku 1972, kiedy to Nolan Bushnell podczas uczestniczenia na targach Magnavox miał przyjemność zobaczyć i pograć na pierwszej w historii domowej konsoli zwaną Magnavox Odyssey, której twórcą był Ralph Baer. To on bowiem stworzył koncepcję Ponga, tylko w jego wersji zamiast paletek były kwadraciki. Nie było punktacji oraz żadnych dźwięków. Po tym, jakie niezwykłe wrażenie zrobiła ta gierka, Nolan Bushnell postanowił spróbować swoich sił w tworzeniu gier, zakładając z Tedem Badleyem legendarną firmę zwaną Atari. Do stworzenia Ponga wynajęli Ala Acorna, który miał wysoką wiedzę na temat elektroniki, ale zerowe doświadczenie w tworzeniu gier. W związku z czym Nolan Bushnell w ramach ćwiczeń zlecił mu stworzenie gierki, która miała zawierać dwie paletki odbijające między sobą piłeczkę, punktację, elementy dźwiękowe oraz zmienną prędkość piłki. I w ten sposób na świat przychodzi legendarna gra Pong. Pierwszy model został postawiony w barze Andy Capp's Tavern, który dzisiaj nosi nazwę Rusty Tea Feathers. Miało tam miejsce bardzo ciekawe wydarzenie. Otóż niedługo po zainstalowaniu automatu właściciel baru zadzwonił ze skargą, że gra się zepsuła. Osobiście Al Acorn sprawdził, co się stało i okazało się, że kieszonka na $ćwierć zapełniła się do granic możliwości, powodując przy tym awarię systemu. Kiedy Al poinformował o tym Nolanowi, ten bez zastanowienia podjął decyzję o seryjnej produkcji automatów. Zaczęła się istna inwazja Ponga na bary i kluby. Ludzie specjalnie przychodzili po to, by zagrać w grę. Długie kolejki do gry były codziennością. Niestety, z wielkimi sukcesami przychodzą też problemy. Pierwsze było to, że powstawało wiele firm, które tworzyły podróbki Ponga, takie jak Spaceball, Paddleball, Paddle Battle czy Wimbledon. A drugie było to pozwanie do sądu przez firmę Magnavox w 1974 roku. Nolan Bushnell wiedział, że walka nie ma sensu, ponieważ mieli wyraźne dowody na to, że uczestniczył i grał w tą grę podczas targów. Więc doszli do porozumienia, gdzie Atari za licencję zapłaciło $700,000 firmie Magnavox. Gdyby wiedzieli, jakie zyski przyniesie w przyszłości ta gra, zdecydowanie zażądaliby więcej. Jeśli chodzi o firmy nielegalnie kopiujące Ponga, Atari zdecydowało, że zamiast pozywać je do sądu, lepiej będzie tworzyć lepsze wersje Ponga. I tak niedługo wyszło Pong Doubles, gdzie 4 graczy sterowało 4 paletkami, oraz Quadra Pong, gdzie też grało się we czwórkę, ale każdy przeciwko każdemu. Gra była bardzo popularna, ale nie tylko wśród mężczyzn, ale też kobiet, które notabene okazywały się lepszymi graczami z powodu lepszej koordynacji ruchowej. Pół Ameryki grało w Ponga, ale na tym inwazja się nie skończyła. Bushnell zauważył, że ludzie specjalnie wychodzą z domu po to, aby pograć w tą grę, co dało Nolanowi kolejny pomysł na to, by umożliwić ludziom granie w Ponga w domowym zaciszu. I w ten sposób w 1975 roku na rynek wychodzi konsola zwana Home Pong, która z miejsca staje się hitem. Początkowo wyprodukowano 150,000 sztuk i wszystkie się sprzedały jeszcze tego samego roku. Po sukcesie konsoli Home Pong następuje kolejna fala podróbek, w tym produkt od Nintendo, której wysoka sprzedaż w Japonii pozwoliło jej na wyjście z problemów finansowych. Nawet w Polsce powstała konsola do gry w Ponga, zwana Amepro TVG-10, która wyprodukowana została w elektronicznych zakładach Elvro we Wrocławiu i była to też pierwsza w historii polska konsola do gier, w którą zagrywał się m.in. Jerzy Sztur w filmie Bohater Roku. Po domu będziesz w tym chodzić? Po scenie, Kaziu. Nie będzie ci za ciepło? Ty,
Ty tak żeś mnie obciął z tą chlewnią. A popatrz, co mi inżynier dał. No. Tutaj jest wszystko. Kazek, ja nawet tego widzieć nie chcę. Zabieram to. Najgroźniejszy konkurencyjnie był produkt Telstar firmy Coleco, a to z powodu niskiej ceny wynoszącej około $50, co stanowiło prawie że połowę ceny Hongkonga, ale nawet to nie przeszkodziło Atari zarobić miliony na tej grze. Pong stał się pierwszą grą w historii, która odniosła naprawdę spektakularny sukces, tworząc przy tym nową branżę na świecie. Dlatego też grając w najnowsze gry, które z roku na rok graficznie, rozrywkowo oraz fabularnie wzbudzają zachwyt wśród graczy, pamiętaj, że gdyby nie olbrzymi sukces gry Pong, to nie wiadomo, czy przemysł gier komputerowych w ogóle by istniał.